Cześć wszystkim! Od naszego ostatniego materiału dotyczącego tego, co powinniście wiedzieć na temat płetw, upłynęło już troszkę czasu. Kto nie widział, to serdecznie zapraszam do obejrzenia tego odcinka, a my dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym przyrządzie, którego możemy używać w wodzie, czyli o łapkach. Serdecznie zapraszam na materiał. Jeśli chodzi o łapki, możemy wyróżnić ich bardzo wiele rodzajów. Kilka z nich widocznych jest właśnie tutaj obok. Natomiast chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie dzisiaj o dwóch rodzajach łapek. Pierwsze to będą te łapki, nazwijmy to zwykłe, czyli czarna łapka razem z małymi dziurkami dookoła. I drugi rodzaj łapek, o których sobie opowiemy, to ta długa, żółta łapka. Później sobie powiemy, do czego ona służy. Na samym początku warto by wspomnieć o tym, jakie łapki powinniśmy wybrać. No i tutaj odpowiedź jest taka, jak wszędzie, to zależy. Najbardziej uniwersalną łapką, jaką możemy sobie wybrać, jeśli chodzi zarówno o jej rozmiar, jak i model, według mnie, jest to łapka najbardziej klasyczna, jaką można sobie wyobrazić, czyli po prostu prosty kawałek czegoś, prosty kawałek plastiku, bądź też jakiegoś innego materiału. Im ten sprzęt jest prostszy, tym łatwiej możemy o niego dbać, łatwiej możemy wymieniać poszczególne części. W porównaniu z płetwami jest tutaj dużo lepiej, ponieważ jesteśmy w stanie chociażby tą gumkę, która tutaj jest przepuszczona, którą oczywiście możemy regulować do tego, żeby ciaśniej nam trzymało nadgarstek, bądź też palce, żeby bliżej nam przylegały do tego kawałka plastiku. To oczywiście jeśli nam się zerwie, ulegnie jakiemuś tam uszkodzeniu ten właśnie paseczek, to bez problemu możemy go wymienić. To nie są drogie rzeczy, nawet samemu możemy zrobić coś takiego. W przypadku płetw, no niestety już jesteśmy skazani po prostu na kupno nowej, więc tutaj 1-0, jeśli chodzi o przewagę łapek nad płetwami, jeśli chodzi o ich taką uniwersalność i ogólnie na to, ile czasu możemy z nich korzystać. Możemy korzystać prawie, że powiedzmy całe życie, jeśli oczywiście nie będzie ta łapka poddana jakimś tam urazom mechanicznym, typu jakiemuś tam przeginaniu, sprawdzaniu jej wytrzymałości, bądź też dość gwałtownym zmianom temperatury, to naprawdę ta łapka jest w stanie nam posłużyć bardzo, bardzo długo. Dziurki widoczne w tej łapce umożliwiają lekki przepływ przez nie wody, stąd też opór, jaki czujemy płynąc w takiej łapce, jest troszkę zmniejszony przez to, że jesteśmy odciążeni przez te malutkie dziurki dookoła łapki. Sprawia to, że nie obciążamy aż tak naszych barków, naszych ramion, a mimo to czujemy większy nacisk na wodę, przez co też dzięki łapkom jesteśmy w stanie, tak jak zresztą i w płetwach, poruszać się sprawniej i szybciej z punktu A do punktu B. Jeśli chodzi o rozmiar, jaki powinniśmy wybrać, mamy tutaj tak najogólniej mówiąc 3 różne rodzaje. Od tego najmniejszego, czyli od tej S-ki, przez M-kę, czyli taki medium, średni, aż po właśnie L, czyli large, albo czasem nawet można znaleźć XL, czyli ten extra large. To już naprawdę są takie duże łapki. I co trzeba o tym powiedzieć? No dobrze by było, żeby łapka nie była mniejsza niż nasza dłoń, bo nie będzie ona spełniać tej funkcji, po jaką ją kupiliśmy, żeby sprawniej nam się płynęło, żeby więcej tej wody po prostu móc przegarniać za siebie. Więc za mała łapka to źle. Z kolei w drugą stronę za duża łapka to według mnie za duże obciążenie, jakie przyjmuje nasze ciało, przez co też, no wiadomo, będziemy płynąć szybciej, ale będzie to bardzo dużym kosztem, jeśli chodzi o nacisk na wodę, no i również dużo prościej będzie o kontuzję podczas takiej modyfikacji, gdzie mamy dłoń jakąś tam, a ta łapka XL na przykład wystaje jeszcze tak, jakbyśmy sobie te palce nasze dodali jeszcze tam do góry. Więc takich łapek też nie polecam, jeśli chodzi o taki rozmiar. Najlepsza jest łapka taka jak nasza dłoń, bądź też minimalnie większa. Różnie to bywa, te łapki przeważnie nie mają takiego dopasowania, że możemy sobie zmierzyć dłoń i na tej podstawie poprosić łapkę o 2 cm dłuższą, taka jak na przykład dłuższe paznokcie u pań. No niestety się tak nie da, ale te rodzaje są na tyle uniwersalne, że myślę, że każdy dobierze coś dla siebie. I to też nie jest tak, że jak na przykład koszykarz czy siatkarz chce pływać w łapkach, to nagle ma wziąć rozmiar M na przykład, tak? A będzie miał równo z palcami. No to wiadomo, że weźmie wtedy większy, jeśli ma palce oczywiście
rozstaw dłoni dużo większy. Więc ważne jest to, żeby to dobrać odpowiednio. Najlepiej, żebyśmy sami mogli sobie przetestować różne rozmiary i na tej zasadzie stwierdzić, co jest nam po prostu bardziej potrzebne. Na pływalniach często są w takich magazynkach ogólnodostępne jakieś tam sprzęty, płetwy, łapki również, więc można podejść, sprawdzić i dopiero wtedy sobie sprawić oczywiście nowy sprzęt, bo jak mówię, jest to raczej płatność jednorazowa, a korzystanie naprawdę bardzo długie. Trzeba mieć na względzie to, że pływając w łapkach nie wszystkie aspekty techniczne w porównaniu z tym, jakbyśmy ich nie mieli, są możliwe do zrobienia. Dość często chociażby podczas płynięcia delfinem albo podczas na przykład skoku startowego, bo też zawodnicy czasem tak robią, że jest skok startowy w łapkach i dalej jest płynięcie w łapkach. No są to elementy, które ciężko jest tak w 100% dobrze wykonać technicznie, mając jednak te dłonie dużo większe niż one były poprzednio. Stąd też przenoszenie rąk w delfinie, przenoszenie ramion tutaj przodem w żabce. To wszystko wymaga odpowiedniego obycia się z tym sprzętem i dostosowania troszkę techniki pod to, jak teraz dużych rozmiarów mamy naszą dłoń. I jeśli chodzi o drugi rodzaj łapek, o którym sobie teraz opowiemy, są to łapki typowo pod to, aby naprawić bądź też polepszyć w jakimś tam stopniu naszą technikę płynięcia. Do tych konkretnie ja znajduję zastosowanie, jeśli chodzi o wysoki łokieć, zarówno pod wodą, jak i nad wodą. Jest to łapka, która wiąże nam nie tylko powierzchnię od nadgarstka do środkowego palca, ale raczej od środkowego palca gdzieś tam po przedramię, w połowie można powiedzieć, troszkę przed linią łokcia kończąc. Dlatego jest to łapka, dzięki której nasz nadgarstek nie będzie się wyginał w różne strony, bo będzie po prostu przytwierdzony do tej powierzchni plastiku, jaką jest ta łapka, dzięki czemu każdy chwyt wody pod wodą, tutaj wysoki łokieć, jak i wysoki łokieć nad wodą będzie zrobiony prawidłowo, bo po prostu ta łapka uniemożliwia nam popsucie czegokolwiek. Więc jeśli ktoś ma z tym problem, polecam założyć taką łapkę. Jeśli ktoś chce poczuć, jak jest w niej pływać, również polecam. Nie jest to duży koszt, a naprawdę zwiększy to nasz arsenał możliwości, jaki możemy sobie zastosować podczas treningu pływackiego. Jeśli chodzi o wiek, kiedy warto zastosować takie łapki, uważam, że nie ma z góry ustalonego limitu wiekowego, ale wydaje mi się, że nie jest na pewno wiek taki dziecięcy, młodzieńczy. Myślę, że już osoby, które mają naście lat, 15, 16 i wzwyż, mogą korzystać z tego sprzętu, jeśli są profesjonalnymi pływakami, zawodowcami nazwijmy to. Natomiast osoby w młodszym wieku odradzam. Ja sam pływałem w takim sprzęcie. Dość często miałem problem, że po prostu bolał mnie nadgarstek. No prawdopodobnie było to uwarunkowane troszkę techniką pod wodą. Może on gdzieś tam uciekał i przez zbaczanie po prostu z kursu większe jakieś obciążenia przyjmowała inna część tej dłoni i po prostu przez to on bolał. Ale bardzo dużo moich kolegów czy koleżanek mierzyło się w przeszłości z takim problemem, gdzie dość wcześnie te akcesoria były zaaplikowane do treningu, no i po prostu czy to bark bolał, czy to jakieś tam inne problemy były, wręcz kontuzje się pojawiały, kontuzje u dzieci 13 lat, gdzie to no właściwie nie powinno występować, tak, bo to jest jeszcze wiek, gdzie szlifujemy technikę, no ale zostawmy to było jakiś czas temu, mam nadzieję, że teraz jest inaczej, jest lepiej i bardzo proszę po prostu tego pilnować, żeby nie zrobić sobie, bądź co gorsza komuś krzywdy. Jak zawsze polecam przed wykorzystaniem tego sprzętu, przed wykorzystaniem łapek, tak jak wcześniej apelowałem o to przy wykorzystaniu płetw, zrobić dobrą rozgrzewkę na lądzie, dobrą rozgrzewkę w wodzie i dopiero później skorzystać z tego sprzętu, no bo jest to sprzęt nienaturalnie zwiększający naszą prędkość w wodzie, ale to nie jest oczywiście za darmo. Musimy najpierw trochę mocniej nacisnąć, wykonać mocniejszą pracę, dlatego się mocniej przesuwamy, troszkę jak przerzutki w rowerze. Im większa przerzutka, tym jadę szybciej, mniej się napedałuję, ale jednak ten nacisk musi być dużo mocniejszy niż jakbyśmy mieli po prostu na zero, tak? Bezprzrzutkowo ustawione. Dlatego ważne jest,
żeby o tym pamiętać, że za każdym razem, kiedy wykonujemy trening, niezależnie czy to jest na lądzie z jakimś ciężarem, czy w wodzie z jakimś obciążeniem, musimy się prawidłowo rozgrzać. To tyle, jeśli chodzi o ten sprzęt. Omówiliśmy sobie łapki, mamy już łapki, mamy płetwy. Kiedyś w kolejnym odcinku omówimy sobie kolejne akcesorium, czyli makaron. Mówiliśmy już też jakiś czas temu o deskach. Kto nie widział, zapraszam do tego odcinka. A my, tak jak zawsze, słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!